Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku chciałem omówić pewien temat, zareklamować właściwie grupę moją i Jany, która nazywa się Love Rumunia Blogi, Vlogi i Podróże, oraz chciałem opowiedzieć o tym, jak zostałem wyrzucony z Facebooka. Uważam, że jest to temat, który powinienem tutaj poruszyć i wyjaśnić, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. W dzisiejszym filmie chciałem opowiedzieć o tym, jak zostałem usunięty z grupy Polacy w Rumunii. Jak do tego doszło, co było przyczynami, to za chwilę o tym opowiem. Ale najpierw chciałem wspomnieć, że grupa Polacy w Rumunii jest to grupa na Facebooku, która już zrzesza ponad 4000 osób. Bardzo wiele osób poznałem, którzy stanowią tą społeczność i część z tych osób nawet została zaproszona, czy też przeszła do grupy, którą ja prowadzę za mną i nazywa się ona Love Rumunia Blogi, Vlogi i Podróże. Chciałem jeszcze coś więcej powiedzieć o tej społeczności. Uważam, że ludzie, którzy tam są, większość z nich naprawdę jest bardzo fajna i z niektórymi właśnie mam jakiś tam kontakt. W tej grupie udostępniałem swoje filmy o Rumunii, które nagrywam na YouTube'a. Była ta grupa dla mnie też taką dosyć dużą ostoją informacji, gdzie można było wiele się dowiedzieć odnośnie bieżących sytuacji tutaj w kraju, czy też związanych nawet z Polską. Różne tematy były poruszane, bardzo wiele rzeczy można było się dowiedzieć, także uważam, że informacyjnie ta grupa jest naprawdę bardzo dobra. Zapytacie mnie pewnie, dlaczego ja w ogóle o tym wszystkim mówię? Po co ja robię taki film? Czy ja chcę się tutaj poskarżyć, wyżalić komukolwiek? Otóż nie jest to tak, nie traktujcie tego w ten sposób. Postanowiłem, że nagram taki odcinek, w którym opowiem, co się wydarzyło, ponieważ wiele osób śledziło moje wpisy w Polacy w Rumunii. Wiele osób do tej pory nawet przesyła mi jakieś zapytania związane z Rumunią. Otrzymuję bardzo wiele prywatnych wiadomości z różnymi zapytaniami odnośnie sytuacji tutaj w kraju, różne pytania odnośnie bardzo wielu rzeczy i fakt, że udostępniałem tam swoje nie tylko filmy, ale wielu ludzi było w jakiś sposób powiązanych ze mną, uważam, że zasługuje na pewne wyjaśnienie i chciałem o tym właśnie powiedzieć, że więcej tam nie będę dostępny. Jeżeli ktoś słucha teraz tego wideo, no to chciałem zaznaczyć, że jeżeli ktoś potrzebuje ze mną kontaktu, to poprzez grupę Love Rumunia Blogi, Vlogi i Podróże, tą, którą prowadzę razem z Aną już od 2 lat. Chciałem powiedzieć o takich 2 przypadkach, które miałem właśnie, jeśli chodzi o członków grupy Polacy w Rumunii. Udało mi się raz pomóc pewnej pani, która chciała kupić książki. No, oczywiście ona mieszkała w Polsce. Ja zamówiłem te książki tutaj w Rumunii i wysłałem je do Polski. Było to po prostu łatwiejsze do zrobienia niż ona zamawiać te książki do Polski. Oczywiście wszystko przebiegło jak najlepiej. Rozliczyliśmy się za wszystkie koszty, które tutaj były poniesione, także serdecznie tej pani dziękuję i pozdrawiam z tego miejsca, jeżeli ogląda ten film. Kiedyś również pomogłem pewnemu chłopakowi, który chciał kupić taki model autobusu i zamówił go gdzieś w Maramureș, znaczy chciał go zamówić i zrobiłem to w jego imieniu i jadąc do Polski w marcu tego roku przywiozłem mu do Polski ten autobus, wysłałem go z Krakowa pocztą. Także to są takie przypadki, nie mówię o tym, żeby się chwalić, że ja tutaj nie wiadomo kto jestem, że pomagam nie wiadomo jak ludziom, ale po prostu mam jakiś tam kontakt i uważam się tak czy inaczej za osobę publiczną w jakiś tam sposób, robiąc tego YouTube'a, udostępniając filmy. I właśnie wiele osób, tak jak wspomniałem, przesyła mi jakieś zapytania czy też prośby. No i teraz już nie będą mieli takiej możliwości, żeby śledzić moje jakieś tam poczynania w grupie Polacy w Rumunii, dlatego dzielę się tym doświadczeniem właśnie tutaj w tym filmie. Tak jak mówię, jestem w jakiś tam sposób osobą publiczną i
swój wizerunek, po części też prywatny, pokazuję w filmach, na YouTubie. Nie jestem, powiedzmy, w jakiś tam sposób anonimowy i przez to nie czuję się też jakiś popularny, czy nie wiadomo, jakąś tam gwiazdą. No po prostu wiele osób mnie zna i wiąże tutaj z tą Rumunią. Dlaczego zostałem też usunięty z tej grupy? Tutaj chcę powiedzieć o administratorze, z którą rozmawiałem. Ta pani nazywa się Simona Ariens. Uważam, że tak samo jako administrator grupy nie jest osobą publiczną, więc mogę sobie tutaj pozwolić powiedzieć jej imię i nazwisko. Nawet zdjęcie tutaj gdzieś Wam się wyświetli, będziecie mogli zobaczyć. Więc dołączę tutaj też jakieś tam późniejsze screeny z naszych wypowiedzi i dyskusji. Dlaczego też zostałem wyrzucony? Zaczęło się od tego, że pewne moje wpisy w grupie Polacy w Rumunii były usuwane i na początku nawet tego nie zauważyłem, ale później jak przychodzą jakieś tam powiadomienia na Facebooku, że ktoś skomentował Twój film, czy też dał jakiś tam emotikon związany, czy lubi, czy się, nie wiem, nawet wyśmiewa, bo nieraz takie też się zdarzały, to sprawdzając tam któreś powiadomienie, zobaczyłem, że to, co udostępniłem, nie jest dostępne w grupie. Dlatego też napisałem najpierw do administratora grupy pana Wiktora, którego serdecznie pozdrawiam i uważam, że jest bardzo miłą i fajną osobą. I nie jest to jego zasługa, że tak powiem, że przestałem istnieć. Dziwnie to brzmi, przestałem być w tych mediach społecznościowych, tworząc społeczność Polaków w Rumunii. Jest to związane z panią administrator Simoną. Także no, doszło właśnie do takiej sytuacji. Chciałem sprawdzić jakiś tam komentarz związany z filmem i zobaczyłem, że został usunięty. Żeby to nie było tak, że ja mam pretensje, czy tam moje wpisy były usuwane, czy nie, żebym robił z tego jakieś afery. Nie o to chodzi, bo nie mam po prostu jakichś tam pretensji ani żalu. Tak jak mówię, robię ten film bardziej tak informacyjnie, żeby społeczność, która tam jest cały czas, po prostu wiedziała, że taki temat był i że jeżeli chcą śledzić jakieś tam posty związane z Rumunią, to żeby to zrobili dołączając do grupy Love Rumunia, blogi, vlogi i podróże. Po tym jak dowiedziałem się, że jeden z moich wpisów został usunięty, a był to nawet w ostatnim czasie wywiad, którego udzieliłem w Radio RAM, bardzo fajny wywiad udało mi się udzielić. Trochę nawet nie byłem zadowolony z tego wywiadu, ponieważ był on przeprowadzony tak zdalnie, jak siedziałem w domu i byłem chory. Słabo się czułem i wtedy, kiedy pan z radia zaproponował mi właśnie ten wywiad, no to tak nie czułem się na siłach i sposób, w jaki tam się wypowiadałem w tym wywiadzie, nie do końca był taki, jak sobie życzyłem. Aczkolwiek później, jak to odsłuchałem na żywo w radiu, no to wyglądało to naprawdę bardzo dobrze, ponieważ cała ta moja wypowiedź została w jakiś tam sposób edytowana i wyszło to naprawdę fajnie. Także nie wiem, jeżeli chcecie posłuchać tego wywiadu, to tutaj gdzieś udostępnię link pod filmem. Jest to wywiad o Rumunii w takim programie radiowym w Radiu RAM. I udostępnię tutaj właśnie gdzieś link, żebyście mogli sobie go posłuchać. Byłem bardzo zdziwiony, że coś, co udostępniłem na temat Rumunii, zostało po prostu tak usunięte, zwłaszcza, że był to radiowy wywiad, który dotyczył tego kraju i wypowiedziałem się w bardzo taki pozytywny sposób na temat Rumunii. Zachęcałem ludzi, żeby tutaj przyjeżdżali. Dlatego też zaskoczyło mnie to i wysłałem wtedy zapytanie do pani Simony, czy naruszyłem swój regulamin grupy w jakiś sposób, dlaczego ten post został usunięty.
otrzymałem odpowiedź, że spamuję grupę, że wiele ludzi raportuje moje wpisy. Byłem tym zaskoczony, aczkolwiek może też tak nie do końca, ponieważ to tak wygląda właśnie, jeśli chodzi o Polaków, czy to mieszkających za granicą, czy tych, którzy przebywają w Polsce, że niektóre osoby potrafią być naprawdę takie zawistne i robić pewne rzeczy specjalnie, nawet celowo. Także szczerze uważam, że mimo iż, tak jak powiedziałem na początku filmu, wiele osób naprawdę sobie cenię, które stanowią tą społeczność Polaków w Rumunii, to jestem w stanie uwierzyć w to, jestem skłonny w to uwierzyć, że jakieś osoby mogły raportować to, co ja udostępniam, mimo że to były rzeczy związane z Rumunią i promujące ten kraj. A dlaczego tak myślę? Myślę tak dlatego, ponieważ wypowiedziałem się kilkukrotnie w jakiś tam sposób, który nie był, powiedzmy, przychylny, czy też nie był aprobowany przez osoby, które miały oddzielną opinię na pewien temat. Na początku tego roku wiele rzeczy się zmieniało, ponieważ mamy taką, a nie inną sytuację na świecie. Ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że czy to jako osoba publiczna staram się nie wypowiadać na pewne tematy polityczne, związane z religią jako taką, w sensie, żeby kogoś przekonywać do wiary czy coś takiego. Może robiłem jakieś filmy, gdzie pokazywałem jakiś kościół, czy może tradycje, tak jak opisałem tradycję naszego ślubu z Anną w kościele ortodoksyjnym, ale to nie było nic takiego, nie wiem, promującego czy przekonującego kogoś do wiary, bo nie mam w żadnym wypadku czegoś takiego na celu i każdy może być wiary, jakiej chce, jak wszystkich szanuję i nie chcę nikogo do niczego przekonywać. To było tylko związane z obrzędami, jakie tutaj występowały w kościele ortodoksyjnym. Na tematy polityczne tym bardziej nie chcę się wypowiadać, ponieważ uważam, że polityka jest zła. Polityka dzieli ludzi na lepszych, gorszych. W ogóle ludzie teraz są bardzo podzieleni, jeśli chodzi o społeczeństwo. Dlatego są to takie trudne tematy i na naszym kanale na YouTubie, czy też w grupie facebookowej Love Rumunia Blogi, Vlogi i Podróże nie znajdziecie tematów politycznych, nie znajdziecie tematów jako takich, żeby przekonywać kogokolwiek do religii i co najważniejsze, nie znajdziecie tematów z bieżącą sytuacją, nie chcę używać tego słowa, ale może go powiem, epidemii na świecie. Wszystkie filmy, które robimy od samego początku, robię w ten sposób, żeby nie kojarzyły się z tym, co się teraz dzieje. Jak widzicie, filmy, w których ja jestem, czy Anna, są i tak montowane i w zasadzie my też tak się czujemy w tych filmach i tak do tego podchodzimy, żeby ktoś, kto to ogląda teraz, a mieliśmy już takie przypadki, że nasz znajomy, który mieszka w Kanadzie, znaczy mąż naszej koleżanki, powiedział, co tam się dzieje w tej Rumunii, że wy podróżujecie sobie tak, że to wszystko tak wygląda nie tak, jakby się działo teraz na świecie. I był tym faktem bardzo zaskoczony, a ja z kolei mam taki cel, jeśli chodzi o tego YouTube'a, że nie chcę się promować na bieżącej sytuacji, nie chcę robić filmów tak zwanych clickbaitowych, żeby napisać, tak jak zrobiłem film, na przykład jak podróżowałem w wakacje z Krakowa do Rumunii. Równie dobrze mogłem dać jakiś tam tytuł, w sensie
jak podróżować z Polski do Rumunii w czasach COVID-a, czy coś takiego. Nie chcę tego słowa w ogóle używać, bo w ogóle na YouTubie to słowo mi nie przechodzi przez usta. A zauważyłem, że wielu YouTuberów robi sobie takie filmy. Ja się z tego czasami nawet śmieję i tak no, oglądając pewne właśnie vlogi podróżnicze, czy też w ogóle jakiekolwiek filmy na YouTubie, to widzę, że wszyscy na tej całej bieżącej sytuacji próbują sobie tak trochę, nie wiem, może nabijać wyświetlenia, bo każdy jest ciekawy, co się dzieje, jakie są restrykcje, co się dzieje w jakimś tam kraju. W Rumunii jest jak jest. Jeżeli chcecie o tym wiedzieć, co tu się dzieje, to nie znajdziecie tych informacji u mnie na YouTubie. Jeżeli ktoś chce faktycznie wiedzieć, a chce to wiedzieć ode mnie, to mogę się wypowiedzieć w wiadomości prywatnej, ale na pewno nie będę robił filmów z bieżącej sytuacji tutaj w kraju. No chyba że byłbym do tego zmuszony, podejmując jakieś działania, nie wiem, informując Was na przykład, że muszę wyjechać z Rumunii, bo nie da się tutaj na przykład żyć, to wtedy coś bym może więcej o tym powiedział, dlaczego i jak i co właśnie jest związane z tą sytuacją, ale tak na pewno nie chcę się nic wypowiadać w tym temacie. Wracając jeszcze do tej sytuacji z początku roku, bo zacząłem o tym wspominać, właśnie chciałem jechać do Polski i przed wyjazdem dowiadywałem się, jakie są z tym związane, powiedzmy, możliwości, ograniczenia, żeby wyjechać z Rumunii, żeby tutaj wrócić. Sytuacja nie była ciekawa, zarówno w Polsce, zarówno w Rumunii. Nie chcę tutaj dokładnie wszystkiego teraz opisywać, to nie jest film o tym, aczkolwiek wypowiedziałem się w kilku komentarzach, które się pewnym osobom nie spodobały. Miałem też okazję skontaktować się z ambasadą Polski w Bukareszcie, pisząc maila. Uważam, że w słusznej sprawie, już nieważne, co tam w tej wiadomości było, ale jak wkleiłem tą wiadomość jako komentarz pod postem, czyimś postem na Facebooku, ponieważ była dyskusja na temat przekraczania granicy, no to spotkałem się z takim odbiorem, że pewne osoby zamiast wytykając mi argumenty logiczne, czy też to, co napisałem, zaczęły się czepiać, że nie zrobiłem przecinków przed który i że być może osoby czytające mój wpis, mój e-mail do ambasady akurat go zrozumieją. Dlatego no, to był taki temat, który wtedy chyba dużo zaważył na mojej osobie, jako osobie takiej w sumie publicznej, która się wypowiadała w wielu komentarzach i byłem odosobniony po prostu, ponieważ wszyscy, którzy komentowali, byli przeciwko mnie, byli przeciwko temu, co ja uważam i nikt nie potrafił ze mną dyskutować na żadne racjonalne argumenty, tylko byłem albo wyśmiewany, albo po prostu tak gaszony. I od tamtego momentu wiele osób sobie zapamiętało ten fakt. Wiele osób kojarzy mnie po prostu z tą dyskusją, dlatego też moja osoba stała się taka niewygodna. Jeszcze później w jakimś innym poście związanym z podróżami właśnie pomiędzy Polską a Rumunią w podobnym tonie się wypowiedziałem, co oczywiście się nie zgodziło z moim zdaniem, z moją aprobatą. No i to już też miało chyba jakiś taki wpływ na postrzeganie mojej osoby. Może teraz te osoby, które poczuły się w jakiś sposób tam dotknięte, oczywiście nie mam zamiaru nikogo za nic przepraszać, bo nie czuję się winny, powiedziałem swoje zdanie i zawsze mówię to, co myślę, czy to się komuś podoba, czy nie. Więc jeżeli teraz ktoś to ogląda i ktoś się ze mną nie zgadza, no to jest po prostu tylko i wyłącznie czyjś problem, a nie mój. Także od tamtego czasu pewnie
wiele osób zmieniło jakoś zdanie, postrzeganie mojej osoby. Trudno, nie każdy musi mnie lubić, nie każdy musi się ze mną zgadzać. Ja to doskonale rozumiem, nie mam też do nikogo żadnych pretensji. Ogólnie, jeśli chodzi o społeczność Polaków w Rumunii, o społeczność, która stanowi tą grupę w dalszym ciągu, ci ludzie, którzy tam są, kiedyś już dochodziło do jakichś tam politycznych wypowiedzi i tak jak mówię, polityka dzieli ludzi, więc później postanowiono, żeby nie wypowiadać się w tych kwestiach. No ale było jak było i okazuje się, że pewne tematy są wygodne politycznie w tej grupie, pewne tematy nie są wygodne. Jeżeli chodzi o jakiś inny protest, z którymi ktoś się zgadza, no to akurat taki temat może być poruszany i ostatnio nawet jeszcze jak byłem członkiem Polaków w Rumunii, to ja jako osoba zgłosiłem ten protest, zareportowałem, żeby po prostu usunąć ten wpis, ponieważ nie chciałem, żeby ludzie się znowu kłócili. Wtedy napisała do mnie właśnie pani Simona, że czemu reportuje to, że przecież ten protest jest w słusznej sprawie. Ja nie wiem, czy był w słusznej, czy nie w słusznej. Nie mnie to oceniać, nieważne. Może i był, ale no, skoro ja, powiedzmy, mam się nie wypowiadać politycznie, inne osoby mają się nie wypowiadać, no to po co wrzucać jakiś tam live z jakiegoś protestu, który się odbywał. No jednak okazuje się, że jednym wolno, drugim nie wolno i zaraz po tym fakcie, jak zgłosiłem to pani Simonie, no to zostałem wyrzucony z grupy. Nawet o tym nie wiedziałem początkowo, dopiero dowiedziałem się po tygodniu czasu, ponieważ no, chciałem coś sprawdzić, jakiś tam wpis, czegoś szukałem, ponieważ, tak jak mówię, jest to grupa informacyjna, dużo rzeczy ciekawych można się dowiedzieć. No i szukam w swoim Facebooku, nie mogę znaleźć grupy Polacy w Rumunii. Byłem zaskoczony, co się stało. No i tak mi przyszło do głowy, że może zostałem faktycznie wyrzucony, zablokowany. No i napisałem do administratorki. Wiedziałem, że raczej z nią się trzeba dogadywać, z nią rozmawiać, ponieważ ona jakoś tak bardziej zajmowała się tym, co ja udostępniałem w tej grupie. I otrzymałem oczywiście wpis, że odpowiedź od niej, że zostałem wyrzucony i zablokowany. Także no, dostałem taką jasną odpowiedź i deklarację. Oczywiście zapytałem się za co było tego przyczyną i powodem. No i tak jak już wspomniałem, byłem reportowany przez wiele osób, to już wcześniej o tym mówiłem. Aczkolwiek jeszcze dodała pewną informację, że spamowałem grupę swoimi wpisami o Rumunii, swoim wywiadem na temat Rumunii w Radiu RAM regionalnym wrocławskim, różnymi filmami, które udostępniałem, że robiłem sobie autoreklamę. Ja nie robię sobie autoreklamy, nie robię tych filmów dla siebie i to, że je udostępniałem w tej grupie akurat, to dlatego, żeby nie spamować innych grup właśnie, żeby zainteresować osoby, które stanowią pewną jakąś społeczność. Akurat ta społeczność wynosiła dalej wynosi 4000 osób, Polaków w Rumunii i wiedziałem, że są to osoby związane jakoś z tym krajem, dlatego chciałem się z nimi podzielić tym, co robię, filmami, jakimś tam doświadczeniem. Nie wszyscy, którzy są w tej grupie, akurat mieszkają w Rumunii, część mieszka w innych krajach, część mieszka w Polsce, część w Rumunii. Nie chodziło mi o jakieś promowanie swojej osoby, o promowanie samego siebie, tak jak pani Simona mi to zarzuciła. Chodziło mi o promowanie Rumunii. Dlatego szukałem takich tematów, grup tematycznych związanych właśnie z Rumunią, żeby tam promować ten kraj. Gdzieś, gdzie ktoś jest zainteresowany akurat Rumunią. Nie będę przecież swoich filmów udostępniał, nie wiem, Polacy w Bułgarii, gdzie zrobiłem jakieś tam filmy w Bułgarii, jak byłem, ale nie jestem ekspertem z tego kraju. Nawet te filmy, jak z Bułgarii powstały, to też tam nie udostępniałem, tylko po prostu
szukałem takich grup tematycznych, żeby nie spamować innych grup, żeby nie udostępniać filmów gdzieś, gdzie ktoś nie byłby akurat Rumunią zainteresowany. Dlatego też promując swój kanał, jeżeli gdzieś udostępniam filmy, no to robiłem to właśnie w Polacy Rumunii, Polacy w Bukareszcie. Pozdrawiam Pawła, który jest administratorem tej grupy. Również w jakichś tam grupach tematycznych związanych z podróżami. Czy jest też taka fajna grupa I Love Rumunia, Romania. Także no, to są takie media społecznościowe, no, gdzie można się dzielić tym, co się robi na temat tego kraju. Dwa lata temu utworzyłem grupę na Facebooku Love Rumunia, blogi, vlogi i podróże razem z Anną. Na początku byliśmy tylko my, 2 osoby. Teraz ta grupa się naprawdę fajnie rozrosła. Jest już ponad 700 osób i praktycznie codziennie ktoś przybywa. Serdecznie Was zachęcam, żebyście dołączyli. Pod każdym z naszych filmów dołączam zawsze link do tej grupy. Także kliknijcie, dołączcie, jest to grupa prywatna. Nie chcę też, żeby wszystko tak było na zewnątrz udostępniane. Jest to taka nasza tutaj społeczność, tak jak mówię, która się właśnie rozrasta. Udostępniam w tej grupie zarówno ja, jak i Jana. Teraz jak grupa się powiększyła, coraz więcej ludzi udostępnia też jakieś posty związane z Rumunią. Znajdziecie tutaj filmy, nie tylko moje, Jany, są też filmy, które my udostępniamy, czy też inni użytkownicy grupy. Wiele filmów o Rumunii, jakieś, które nawet znajdziemy w innych mediach społecznościowych, czy też na YouTubie. Staram się zawsze promować wszystko, co jest związane z Rumunią i nie tylko siebie, nie jest to żadna autoreklama, nie jest to też jakiś tam nasz fanpage. No to, że my coś robimy na temat Rumunii i chcemy się tym podzielić, no to po prostu robimy to, bo po pierwsze to lubimy, a po drugie chcemy promować ten kraj, chcemy promować Rumunię. Dlatego też stąd był właśnie ten pomysł na YouTube'a i dlatego też ten kanał powstał. Także wszystkich serdecznie zachęcam, żebyście wstępowali do grupy i jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to zróbcie to właśnie teraz. I to by było wszystko, co chciałem powiedzieć w tym filmie. Nie chcę, żeby pewne osoby się tutaj zraziły tym, co powiedziałem. Chciałem wyrazić swoją opinię, swoje zdanie i pewne rzeczy tutaj wyjaśnić. Serdecznie wszystkich zachęcam, żebyście wstępowali do naszej grupy Love Rumunia, vlogi, vlogi i podróże. No i podzielcie się jakimś komentarzem, co o tym wszystkim uważacie, jakie są Wasze opinie. Nie piszcie, proszę Was, tylko nic na temat polityki i epidemii, bo to nie przejdzie. O to Was tylko proszę. I co więcej, dajcie jakieś łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w następnych filmach.